Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii CNN, czyli Słowo na niedzielę, mówiąc inaczej, kazanko do okienka do całego świata. Kochani, bez zbędnych wstępów, bez czołóweczki, posłuchajcie proszę Ewangelii, którą dzisiaj w Kościele w tą niedzielę czytamy. To jest fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, z jej 17 rozdziału. Proszę, posłuchajcie. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Kochani, spróbujmy się chwilę tej Ewangelii przyjrzeć, spróbujmy zobaczyć, co się w niej dzieje, bo tak jak zawsze, jak w każdej Ewangelii, dzieją się w niej rzeczy niezwykłe. Żeby tę Ewangelię dobrze zrozumieć, żeby dobrze wejść w to pytanie uczniów, albo raczej w tą prośbę uczniów, Panie, przymnóż nam wiary, to musimy zobaczyć, skąd się w ogóle wzięło to pytanie, w sensie dlaczego oni w taki sposób Pana Jezusa proszą dzisiaj w tej Ewangelii. Otóż jak zajrzycie do Ewangelii Świętego Łukasza wcześniej, to zobaczycie, że tam wcześniej jest to, co czytaliśmy tydzień temu, czyli jest przypowieść o Łazarzu i o bogaczu. Jeżeli pamiętacie, tak jak wam mówiłem w zeszłym tygodniu, to jest przypowieść, która dla Żydów tamtego czasu była ogromnie wywrotowa, bo to jest przypowieść, która mówiła, że bogactwo wcale nie musi oznaczać Bożego błogosławieństwa, że bieda wcale nie oznacza tego, że człowiek jest grzesznikiem, że do nieba nie idą właśnie ci, którym się powodzi w tym życiu, ale mogą pójść ci, którzy według takiego mniemania tamtego czasu przez swoje ubóstwo, beznadzieję i chorobę zasługiwali prawdopodobnie przez swoje grzechy na potępienie. I uczniowie prawdopodobnie z tego miejsca, słysząc tę przypowieść, że tak powiem, startują z tym pytaniem do Pana Jezusa, dlatego że oni czują, że to wszystko ich przekracza, że dlaczego Pan Jezus zmienia wszystko, co oni do tej pory myśleli. Jeżeli spojrzycie tam jeszcze wcześniej, w sensie zobaczycie, co się powydarzało wcześniej, to tam są bardzo radykalne nauki Pana Jezusa. Tam jest nauka o nierozerwalności małżeństwa, tam są różne radykalne wezwania. I bardzo możliwe, że uczniowie, kiedy słyszeli tę mowę Pana Jezusa, kiedy słyszeli te przypowieści, to wszystko, co wywracało do góry nogami, to ich myślenie, to mówią, Jezu, przecież to się nie da w ogóle tego zrozumieć. Jezu, weź nam daj coś, daj nam trochę wiary, żebyśmy my zobaczyli to wszystko w innym świetle. I kiedy oni o to proszą, to Pan Jezus genialnie, jak to Pan Jezus, odpowiada na to tym obrazem, gdybyście mieli wiarę tam malutką, to byście powiedzieli tej morwie, wyrwij się z korzeniami i wrzuć się w morze. Moi kochani, skąd się wzięło to porównanie Pana Jezusa, ten obraz tej morwy wyrzucanej w morze? Jest chyba oczywiste, że nie chodzi Panu Jezusowi o to, że wiara ma polegać na tym, że będziemy, nie wiem, siłą woli, siłą umysłu wyrywać drzewa z korzeniami i one będą latały do morza. Ten obraz można zrozumieć posługując się taką biblijną paralelą, takim jakby patrzeniem, gdzie w innych miejscach pojawiają się podobne obrazy. Otóż bardzo ciekawe jest to, że morwa pojawia się w Biblii 2 razy tylko. Pojawia się w tej przypowieści i pojawia się w księgach machabejskich. Otóż tam w tych księgach machabejskich jest taka opowieść o tym, jak Izraelici są na jednej tam z wielu wojen, oczywiście swojej historii, i przeciwko nim, przeciwko Izraelitom, występuje razem z wojskiem bardzo potężna broń, dlatego że wrogowie mają słonie, że tak powiem, na składzie. I te słonie są jeszcze, że tak powiem, czymś podrasowane. Otóż jest tam napisane, że robiono taki specjalny, nie wiem, wywar, czy jak to nazwać, jakby z tej morwy. Robiono pewnego rodzaju taki narkotyk z tej morwy. Te słonie pojono tym wywarem i te słonie po prostu dostawały szału, kiedy jadły tą morwę, w sensie kiedy wchłaniały jakieś tam składniki z tej morwy i po prostu rozjuszone wpadały w wojsko izraelskie i je po prostu całkowicie niszczyły.
I to jest, kochani, bardzo ciekawy moment, gdzie morwa jest pokazana jako coś, co po prostu odbiera rozum, co sprawia, że no właśnie, człowiek szaleje, że człowiek po prostu zachowuje się jak słoń biegający, no właśnie, chciałoby się powiedzieć, po składzie porcelany. Możliwe, to jest oczywiście jedna z bardzo wielu interpretacji, bardzo mocno symboliczna, że kiedy Pan Jezus mówi o tej morwie, kiedy mówi, że wiara polega na tym, że bierzesz morwę, wyrywasz ją z korzeniami i wrzucasz do morza, to o czym mówi Pan Jezus? Mówi tak, w waszej głowie w związku z działalnością złego, w związku z szatanem, jest pewnego rodzaju szaleństwo. W sensie nie umiecie patrzeć dobrze. I jak słyszycie moją naukę, to po prostu odczytujecie ją jako jakieś wariactwo. Otóż mówi Pan Jezus, że wiara polega na tym, że musicie to wyrwać, czyli musicie mi uwierzyć to, co ja mówię, że wam się wydaje, że to jest w ogóle absurdalne, że jak można w ogóle tak patrzeć na rzeczywistość, jak Ty, Panie Jezu, opowiadasz. A Jezus mówi, uwierz mi, czyli wyrwij to szaleństwo, to kłamstwo z Twoich oczu i wrzuć je do morza. Kochani, w morzu, dla każdego Żyda to jest jasne, mieszkają demony. Morze to jest siedlisko demonów, więc kiedy je wrzucamy do morza, to znaczy, że wyrwaliśmy z siebie fałsze szatańskie, fałsze diabelskie i one wróciły tam, skąd pochodzą. Czyli co mówi Jezus? Jezus mówi tak, jak będziesz słuchał mojej nauki, jak będziesz słuchał przypowieści o bogaczu i o Łazarzu i ona ci się w głowie nie mieści, będziesz słuchał o nierozerwalności małżeństwa, będziesz słuchał innych moich radykalnych wezwań, to szaleństwo w twojej głowie, które się wzięło tam przez grzech, przez słabości, przez podstęp szatana, przez jego fałsze, będzie ci mówiło, no to się tak nie da. I Jezus mówi, potrzebujesz wiary, potrzebujesz uwierzyć, że mimo, że wszystko mówi ci, że jest inaczej, to uwierz mi, że to ja mam rację, że to ja ci pokazuję, jak naprawdę, kim naprawdę jesteś. I potem jest cały ten pasus o tym słudze. I to jest, uważam, w ogóle genialne, bo Pan Jezus jakby dokłada im jeszcze jedną radykalniejszą rzecz, tak jakby mówił, to wam teraz pokażę właśnie taką prawdę, której wy po ludzku nie możecie zrozumieć, a ja wam mówię, że to jest najlepsza prawda świata. Jaka prawda? Zobaczcie, Pan Jezus mówi o takiej prawdzie, która, przypuszczam, burzy bardzo wielu z nas. No bo mówi tak, że mnie się najbardziej podoba ktoś taki, kto jest po prostu zwykłym sługą, który robi, co mu się każe. Ja wiem, że my w większości, jak takie coś słyszymy, to nam się od razu budzi, o matko, ale jak to, przecież tak to z Bogiem, to miała być przyjaźń, miała być miłość, a on mówi, że mam być po prostu sługą. Zresztą zauważcie, jaki radykalny jest ten obraz. Pan Jezus mówi, to jest taki sługa, który po prostu robił cały dzień w polu, po prostu umęczony, styrany cały, przychodzi wieczorem i Jezus mówi, i co? Jak ma Pan takiego sługę i zobaczył, że sługa jest zmęczony, to mówi do sługi, usiądź, ja ci usłużę. Nie, Pan Jezus mówi. To Pan mówi, ja siadam, a Ty mi jeszcze bardziej usługuj. Czyli byłeś zmęczony i styrany, a będziesz tyrał jeszcze bardziej. Mało tego, nie spodziewaj się, że ktokolwiek Ci podziękuje. Nie spodziewaj się, że będzie Pan mówił, o jak to cudownie mi usłużyłeś dzisiaj. Mało tego, masz jeszcze powiedzieć, co miałem zrobić, to zrobiłem, bo to był mój obowiązek i tyle. Niczego w zamian nie oczekuję. I kochani, ja wiem, że my, kiedy słyszymy taki obraz, to my oczywiście mamy w głowie, ale o matko, ale to jest jakieś okropne. To jest właśnie ten taki najgorszy obraz Kościoła, który mówi ludziom, że macie być po prostu niewolnikami Boga. I teraz, kochani, na czym polega właśnie całe to szataństwo w naszej głowie, to szaleństwo w głowie, że my tak to odbieramy. Kochani, to, o czym Pan Jezus mówi, to po pierwsze, Pan Jezus opowiada o sobie. Pan Jezus opowiada o tym, kim On jest. Nie wiem, czy pamiętacie, potem będzie taka przypowieść o Królestwie Niebieskim, gdzie Pan Jezus będzie mówił, że Królestwo Niebieskie będzie polegało na tym, że to będzie wielka uczta, w której my zostaniemy zaproszeni do stołu, a Bóg wstanie od tego stołu, ubierze się w szaty sługi i będzie nam usługiwał. Bóg mówi, ja tu o sobie przede wszystkim mówię. To ja jestem, mówi, kimś takim, kto tak służy. Mało tego, wiecie, że potem na ostatniej wieczerzy Pan Jezus dokładnie to zrobi i to zrobi w formie radykalnej. Kiedy wstanie od stołu, zdejmie szatę i będzie mył uczniom nogi po prostu jak niewolnik. Jezus mówi, jeśli chodzi o bycie tym sługą, to ja jestem pierwszy w byciu tym sługą. Mnie się tu jeszcze jeden obraz kojarzy. Przepraszam, jeżeli tego jest za dużo, ale od razu, kiedy o tym myślę, to mi się przypomina kuszenie Pana Jezusa na pustyni. Nie wiem, czy zauważycie, jaki tam jest piękny moment. Jezus tam jest 40 dni po chrzcie w Jordanie, czyli po tym, kiedy usłyszał, jesteś moje umiłowane dziecko, mam w Tobie upodobanie. Czyli nie ma żadnych słów takich, nie o słudze, coś tam, tylko jesteś mój kochany, jesteś mój jedyny. I Jezus idzie na pustynię i tam przez 40 dni, 40 nocy szatan go do czego kusi? Kusi go do tego, żeby Chrystus był kimś wielkim. Nie wiem, czy zauważyliście. Wszystkie te pokusy, kiedy szatan mówi, będziesz władał wszystkimi królestwami ziemi, będziesz mógł przemieniać kamienie w chleb, czyli zlikwidujesz cały głód na ziemi, przecież ludzie cię ozłocą, jak to zrobisz. Możesz się rzucać z narożnika świątyni, nic ci się nie stanie, jesteś po prostu, jesteś przepotężny.
A Jezus wszystkie te pokusy odrzuca, czyli mówi: nie, moja misja nie będzie polegała na takiej wielkości, nie na takiej wielkości. Tylko kiedy wychodzi z tej pustyni, nie zauważyliście, co robi, to pierwsze, co robi, to się kieruje do Kafarnaum i powołuje paru rybaków. Czyli nie robi poddaństwa ze wszystkich królestw ziemi, tylko mówi: zacznę od 3 chłopaków, którzy nie mają o niczym pojęcia. Czyli zacznę bardzo pokornie, bardzo tak nijak, tak zwyczajnie. Mało tego. Pierwszy cud, jaki dokona, jeśli pamiętacie, zaraz po tym wydarzeniu, to pójdzie na wesele w Kanie Galilejskiej i tam stanie na czele sług na weselu. Zauważcie. Jezus na tym weselu kieruje sługami, czyli, że tak powiem, jest przewodnikiem wszystkich sług, którym mówi, co ci słudzy mają robić. W sensie razem z nimi jest taką ekipą służącą, która, że tak powiem, przysposabia wino, bo brakło. Czemu wam to wszystko mówię? Kochani, Jezus, kiedy mówi o tym słudze, to mówi przede wszystkim i najpierw o sobie. To mówi: ja jestem kimś takim, bo mówi miłość. Właśnie na tym polega. Miłość polega na tym, że chociaż jestem styrany straszliwie, zmęczony po prostu jak mops i przychodzę do kogoś, kogo kocham, do mojego Pana, ja wiem, że my nie lubimy takich słów, mój Pan, ale przychodzę do kogoś, kogo kocham, to nie przejmuję się swoim zmęczeniem, tylko mu jeszcze więcej służę, nie oczekuję podziękowania, na tym polega miłość, nie oczekuję podziękowania, tylko mówię: zrobiłem to, bo Cię kocham, po prostu. I niczego w zamian nie oczekuję. I kochani, Jezus to mówi swoim uczniom, tak jakby im próbował pokazać: chłopaki, ja wiem, że nie rozumiecie tych rzeczy, które były do tej pory, to wam powiem jeszcze trudniejszą, w sensie tak kochajcie. I wiem, że wy, kiedy to usłyszycie, mówi Pan Jezus, to wam się będzie wydawało, przecież to jest jakieś szaleństwo. Dlatego Jezus mówi: uwierzcie mi, czyli wyrwijcie z głowy to szatańskie kłamstwo, że tacy nie jesteście. Wiecie, o czym jest ta Ewangelia? Ta Ewangelia jest o tym, że potrafimy kochać tak, jak taki sługa. Kochani, bo na tym polega najdoskonalsza miłość, że temu, kogo kochasz, jesteś sługą, jesteś niewolnikiem Jego. I nie mówię tego oczywiście w żadnym złym sensie, w takim sensie, wiecie, jakiejś psychopatologii ludzi, którzy są uzależnieni od innych. Ja nie o tym mówię. Tylko prawdziwa, wolna miłość nie boi się uklęknąć przed drugim człowiekiem i umyć mu stopy, śmierdzące stopy, ucałować je, bo mu chce służyć. O tym jest ta Ewangelia. I Jezus mówi swoim uczniom: wiem, że w to nie wierzycie, bo wam szatan mówił, że jesteście dużo mniejsi, że jesteście beznadziejni, a ja wam mówię, i na tym polega wiara, uwierzcie mi, że jesteście tak niezwykli, jak ten sługa. Tak potraficie kochać, tak bezinteresownie, tak bez oczekiwania na wdzięczność, tak do końca. W zasadzie to jest coś przepięknego dla mnie, ta Ewangelia. Ona jest opowieścią o tym, jaki jest Jezus i o tym, jaki jestem ja. Pytanie, czy ja w to uwierzę. Jezus mówi: wystarczy, że będziesz miał chociaż trochę mało, tyle tej wiary, to ta morwa się będzie wyrywała z twojej głowy. No to uwierzmy. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie niedzielne. Mam nadzieję, że w czymś wam się to kazanie przyda, pomoże. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu za tydzień. Dobrej niedzieli, dobrego dnia, jeżeli to oglądasz jakiegoś innego dnia. Z Bogiem. Pa!